Dzień dobry Państwu. Dariusz Bugalski. Zapraszam na cykl rozmów o polskich miastach przyszłości. A to wszystko na zaproszenie grupy Saint-Gobain. Zapraszam Państwa na rozmowę z Mateuszem Figaszewskim, dyrektorem do spraw rozwoju elektromobilności w firmie Solaris. Będziemy rozmawiali o transporcie publicznym w miastach 2050. Już niebawem mielibyśmy do czynienia tylko z pojazdami bezzałogowymi, które mogą się ze sobą komunikować. Co Pan powie? To jest najwyższy stopień tej autonomiczności. Autonomia. No właśnie, czy wsiądą Państwo do pojazdu autonomicznego? Ja też nie jestem do końca przekonany. Proszę się zastanowić, a my porozmawiamy. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Będę rozmawiał z panem Mateuszem Figaszewskim, dyrektorem do spraw rozwoju elektromobilności w firmie Solaris. Dzień dobry, bardzo miło. Witam Państwa serdecznie. Wątek, który się pojawia w tych naszych rozmowach a propos miast 2050. Ewolucja czy rewolucja? Jak to będzie z transportem publicznym? Myślę, że zdecydowanie to będzie ewolucja. Będziemy w sposób ewolucyjny dochodzili do tych zmian, które już dzisiaj następują w bardzo dynamiczny sposób. Natomiast musimy pamiętać o tym, że pojazdy są jednym z bardzo wielu elementów takiego systemu transportowego miast. A inne? Inne to na przykład wydzielone pasy ruchu drogowego dla pojazdów komunikacji miejskiej, infrastruktura przystankowa, to infrastruktura torowa, cała infrastruktura software'owa obsługująca systemy biletowe, możliwość ich zakupu, zamówienia różnych usług, często przez urządzenia mobilne. Czy transport publiczny wygra z samochodami? Jak to będzie? To bardzo trudne pytanie, o tyle, że nie chciałbym konfliktować tych środków transportu ze sobą. Myślę, że one powinny się wzajemnie w mądry i zrównoważony sposób uzupełniać. Na pewno obecne trendy dążą do tego, aby mobilność w miastach bazowała przede wszystkim na środkach transportu zbiorowego. Obecnie około 40% populacji Unii Europejskiej i blisko 50% populacji całego globu mieszka w miastach, a ten trend będzie się coraz bardziej nasilać. Czyli coraz więcej ludzi będzie... 70% będzie. Tak, zmierzamy do tego bardzo szybko momentu, w którym zdecydowana większość ludzkości będzie mieszkała w miastach i nadal będzie potrzebowała przemieszczania się, ale wewnątrz miast. Nieuniknionym kierunkiem jest właśnie rozwój transportu publicznego, ponieważ dzisiaj kongestia w miastach, czyli to natężenie ruchu, zagęszczenie ruchu pojazdami osobowymi, samochodami jest już tak duże, że w wielu miejscach na świecie przemieszczanie się z punktu A do punktu B samochodem nie ma już racji Zwłaszcza w bytu. Polsce to najbardziej zakorkowane miasta Europy, prawda? Poznań też jest w czołówce. W kategoriach europejskich na pewno wiele miast polskich niestety jest w tej niechlubnej czołówce najbardziej zakorkowanych miast. Natomiast te korki, które my znamy z poziomu kontynentu europejskiego, są niczym w porównaniu z korkami, które występują jeszcze w innych miejscach na świecie. To pokazuje tylko po prostu trend, jaki następuje w miastach, aby odchodzić od indywidualnych środków transportu na rzecz transportu zbiorowego, który ma wszystkie te cechy, które cenią sobie pasażerowie. Jest to przede wszystkim czas przejazdu w rozumieniu szybkości pokonania, ale też punktualności przemieszczania się z punktu A do punktu B. Dostępność w rozumieniu odległości od przystanku na przykład. I dostępność w rozumieniu braku konieczności przesiadek. Coraz częściej mówi się o transporcie publicznym w miastach jako, to się ładnie określa z angielska, mobility as a service, czyli taka mobilność jako usługa. To znaczy pasażera coraz mniej interesuje to, czy pojedzie tramwajem, metrem czy autobusem. Bardziej interesuje go sam jakby przemieszczenie się z punktu A do punktu B w jak najszybszym czasie. Z tego też względu mówi się, że coraz częściej będzie się pojawiała ten transport ostatniej mili albo ten transport na żądanie. To znaczy dzisiaj to my musimy się dostosować do takiego systemu działania komunikacji miejskiej, która ma określone linie i przemieszcza się po tych określonych przystankach i szukamy takich rozwiązań, które są po prostu najbliższe naszego miejsca zamieszkania czy miejsca, do którego chcemy się dostać. Natomiast przewiduje się, że w najbliższych latach pojawi się dodatkowo jako uzupełnienie tego liniowego transportu taki transport na żądanie, punktowy, a więc na przykład bardzo mały pojazd kilkuosobowy, na przykład bezzałogowy, który podjedzie pod nasze drzwi naszego domu. To już jest? I to już jest
powoli testowane, takie rozwiązania są powoli testowane, gdzie taki pojazd podjedzie, dowiezie do nas do najbliższego dużego przystanku, powiedzmy, czy tego regularnego przystanku i stamtąd będziemy kontynuowali naszą podróż. Ale to wymaga zbudowania miejskim. bardzo precyzyjnie skalibrowanej sieci, prawda? Więc pewnie digitalizacja tu jest jakoś istotna. Zdecydowanie tak. Tutaj aplikacje różne programy będą odgrywały kluczową rolę właśnie w skomunikowaniu tych różnych elementów transportu i to program za nas będzie decydować, co jest o danej godzinie w danym miejscu najbardziej dla nas korzystne, jeśli chodzi o na przykład czas przemieszczenia się. Są rozwiązania też bardzo ważne dla wygody podróżowania dotyczące systemów biletowych. To znaczy nie martwimy się, że musimy kupić bilet No tak. firmy X, firmy Y Tak, na dany środek transportu publicznego, ale to aplikacja za nas rozlicza nas z operatorem. Wszystko dzieje się w sposób automatyczny, a my tylko możemy korzystać z usługi transportowej. Wracając do tego pierwszego pytania, czy Tak. ewolucja, czy rewolucja. Na pewno to będzie ewolucja z tego względu, że średni czas życia autobusu miejskiego w Europie to około 10 lat. A więc decyzje zakupowe, które podejmujemy dzisiaj, one skutkują na kolejnych 10 lat. Więc dzisiaj dokonując decyzji zakupowej, jakiś przewoźnik, operator miejski tak zwany, decyduje o tym, jaki rodzaj środka transportu publicznego będzie jeździć w danym mieście przez następnych 10 lat, w przypadku tramwaju 30 lat. Wszystkie autobusy miejskie w Europie bazują w około 50% na silnikach spalinowych. Oczywiście na przestrzeni tych lat te silniki były bardzo mocno rozwijane i ograniczano emisję spalin. Dzisiaj mówimy o normie Euro 6, startowaliśmy od normy Euro 0 i nie ma to nic wspólnego z walutą, ale z ilością spalin, jakie wychodzą z rury wydechowej takiego autobusu. No może jednak spalinowe silniki, tylko Euro 10 na przykład, czy nie? Dzisiaj jesteśmy na takim poziomie wyśrubowanym tych emisji spalin, które musi osiągnąć współczesny silnik spalinowy stosowany w pojazdach użytkowych, między innymi również w autobusach miejskich, że często dochodzimy do paradoksalnej sytuacji, w której zasysane do silnika powietrze jest brudniejsze niż to, co wychodzi z rury wydechowej. Co pan powie? To jest raczej ślepa uliczka, która śrubując te normy bardzo mocno zwiększa koszt, wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych od firm, które produkują takie i konstruują takie silniki. I też trzeba pamiętać, że to nie jest decyzja na kilka lat. Ta potrzeba zmian wywołana kryzysem klimatycznym jest znacznie szybsza niż te potrzeby konstrukcyjno-rynkowe. Tak No bym je dobrze, nazwał. no i co? Dlatego też w tej drodze ewolucyjnej zmiany pojawiają się takie rewolucyjne rozwiązania, bym powiedział. To właściciel naszej firmy już w roku 2006 na takich targach, w których pokazywaliśmy pierwszy europejski autobus hybrydowy, a więc spalinowo-elektryczny, powiedział: diesel umarł, niech żyje elektryczność. Oczywiście miał na myśli diesla w rozumieniu silnika spalinowego, jak powszechnie się mówi o silnikach wysokoprężnych. A już kilka lat później pokazywaliśmy pierwszy autobus całkowicie elektryczny, bateryjny. Dzisiaj zasięgi osiągane przez autobusy elektryczne są podobne do lub takie same jak pojazdów spalinowych. Większość miast europejskich dzisiaj deklaruje, że ich następne zakupy taborowe autobusów miejskich nie będą dotyczyły autobusów spalinowych, a więc będą to pojazdy częściowo elektryczne, czyli hybrydowe, czyli to jest połączenie silnika spalinowego z elektrycznym, lub całkowicie elektryczne, a niektóre z nich deklarują, że będą to autobusy wodorowe. No właśnie, a co z tymi wodorowymi? To już rozumiem, to nie jest jakaś futurologia, tylko to się już dzieje, tak? I na szeroką skalę. To się już dzieje podobnie jak z autobusami elektrycznymi od bardzo wielu lat, bo autobusy wodorowe to nadal autobusy elektryczne, z tą różnicą, że nie mają baterii, ale posiadają na pokładzie taką mini elektrownię wodorową. To znaczy zadaniem tego wodorowego ogniwa paliwowego jest przekształcenie wodoru w postaci gazowej w energię elektryczną. No tak. I to gwarantuje nam bardzo duże zasięgi na jednym tankowaniu, a jednocześnie bezemisyjność pojazdu, gdzie jedynym środkiem ubocznym jest tak naprawdę trochę ciepła i para wodna. W Polsce w przyszłym roku pojawią się pierwsze autobusy wodorowe na ulicach miast. I gdzie? To będzie Konin. Gdzie niedawno podpisaliśmy umowę na dostawę takiego autobusu w przyszłym roku. Jednego? Na razie jednego, ale docelowo na pewno to będzie znacznie większa populacja autobusów wodorowych w Polsce, o czym się już głośno mówi i wiele miast deklaruje chęć zakupu takich pojazdów i właśnie w tej chwili, że powiem, rozstrzygane są kwestie tak zwanych projektów czy wniosków o dofinansowanie zakupów tego typu autobusów. Bazując na przewidywaniach branżowych, powiem, czego spodziewałem się w roku 2030 i mniej więcej przewiduje się, że ponad połowa pojazdów to będą pojazdy bateryjne, kilkanaście procent to będą pojazdy wodorowe, kolejnych kilkanaście procent wykorzystujące gaz ziemny. Spalinowe będą w zdecydowanej mniejszości.
autonomiczne środki transportu. Jak to będzie? Takie autobusy bez kierowców? Tak będzie? Jest to niewykluczony scenariusz, że już niebawem na ulicach zaczną pojawiać się pojazdy bezzałogowe. Oczywiście z technologicznego punktu widzenia to jest możliwe już dzisiaj. Bo one już jeżdżą. One już jeżdżą i dzisiaj jest możliwe stworzenie samochodu czy autobusu, który nie musi posiadać kierowcy do tego, aby samodzielnie podejmować decyzje o jeździe na wprost, w lewo lub w prawo lub hamowaniu, omijaniu przeszkody. Natomiast znacznie większym wyzwaniem są kwestie innych uczestników ruchu drogowego. Znacznie łatwiej by było, gdybyśmy z dnia na dzień zastąpili wszystkie znane nam pojazdy przemieszczające się w mieście, wymagające dzisiaj ingerencji człowieka w roli kierowcy, na pojazdy bezzałogowe. Naraz. W jednym momencie, dlatego że wówczas mielibyśmy do czynienia tylko z pojazdami bezzałogowymi, które mogą się ze sobą komunikować. Więc one mogą ze sobą rozmawiać, tak mówiąc kolokwialnie, i mówiąc: uważaj, nadjeżdżam, będę skręcać I są w tę czy w tę przewidywalne. stronę i są znacznie bardziej przewidywalne. Kierowcy? Oczywiście ta autonomiczna jazda to w większości z nas kojarzy się z taką sytuacją, w której nie mamy zupełnie kierowców, mamy bezzałogowe pojazdy i w ogóle zupełnie nie ma tam czynnika ludzkiego, który ingeruje w funkcjonowanie tego systemu. tak nie będzie? To jest najwyższy stopień tej autonomiczności. Już dzisiaj mam do czynienia z tymi niższymi klasami autonomiczności. Mianowicie one są popularnie nazywane, te systemy są nazywane systemami wsparcia kierowcy. Więc coraz częściej mam do czynienia z sytuacją, w której to kierowca jest informowany, że zmieniając pas ruchu, jakiś obiekt znajduje się po lewej lub po prawej stronie. Lub też pojazd za nas hamuje. Potrafi skręcać kierownicą, żeby ominąć jakąś przeszkodę. To jest nadal autonomiczna jazda, ale w pewnym zakresie tylko i nadal wymagająca ingerencji kierowcy, czy też nadzoru kierowcy, który ostatecznie decyduje o tym, jaki manewr zostanie wykonany. Więc też myślę, że drogą ewolucji będziemy dochodzić do tego najwyższego poziomu i to od strony technologicznej, ale też od strony prawnej, no i etycznej nawet, no bo tutaj się wiele też na ten element wskazuje. Taki algorytm w sytuacji drogowej, w której ma do wyboru mniejsze zło, No właśnie. na przykład w przypadku jakiejś kolizji czy jej uniknięcia. Z takimi sytuacjami możemy mieć w ruchu drogowym do czynienia, jeśli będą te pojazdy autonomiczne czy bezzałogowe z pojazdami załogowymi funkcjonować w tym samym systemie. No właśnie, ale to się jednak chyba nie da tego zrobić, ponieważ nadal ludzie będą prowadzić samochody, prawda? I nie wyeliminuje się tej trudności, problemu nieprzewidywalności. Dzisiaj takie pojazdy autonomiczne już funkcjonują najczęściej w zamkniętych strefach. A, no właśnie. Specjalne strefy zamknięte typu lotniska, typu Kampusy. tak, przestrzenie, do której nie każdy ma dostęp lub można w duży sposób monitorować, nadzorować, co się dzieje wokół takiego pojazdu i dzięki temu unikamy tych bardzo trudnych sytuacji i tych wyzwań, które stoją przed pojazdami autonomicznymi. Natomiast na pewno doświadczenie zebrane z eksploatacji tych pojazdów w takich warunkach pozwoli wypracować tutaj optymalne rozwiązania, które na pewno będą mimo wielu wyzwań dużo bezpieczniejsze niż co mamy dzisiaj. Pan widzi jednak taką perspektywę, że ten transport autonomiczny to jest ta przyszłość, prawda? No ale nie wszyscy są przekonani, tak bym powiedział delikatnie. Jak przekonać nieprzekonanych? Ja też nie jestem do końca przekonany. Na pewno jest troszeczkę tak, że ten czynnik psychologiczny pasażera, który wsiada do pojazdu, gdzie nie widzi kierowcy, jest bardzo istotny i bardzo istotne jest budowanie zaufania pasażerów do takich pojazdów. Ale myślę, że zupełnie podobną sytuację mamy do bycia pasażerem samolotu na przykład, gdzie owszem widzimy tam pilotów w kabinie pilota, ale tak naprawdę oni też w dużej mierze są sterowani z ziemi, z jakiegoś anonimowego centrum. No ale mogą zareagować. Mogą zareagować. Coś nieoczywistego, nieoczekiwanego. Tutaj z pewnością też tak będzie, że będzie jakaś centrala czy centrum nawigowania takich pojazdów, gdzie przynajmniej w pierwszej fazie wdrożenia takich pojazdów na większą skalę będzie nadal człowiek, który będzie mógł również zareagować w jakichś niespodziewanych sytuacjach, których nie przewiduje system informatyczny. Ale czy to nie spowoduje dodatkowych problemów? Taki system można zhakować. No i wtedy ten cały system leży i to dopiero mamy wtedy Dlatego też w większości pojazdów autonomicznych, którymi dzisiaj mamy do czynienia, nie można przekazać danych do pojazdu, ponieważ już pojawiły się takie próby zhakowania takich pojazdów, właśnie dostępu do na przykład układu hamowania czy kierowania, aby przejąć kontrolę nad takim pojazdem. Dlatego też jest to zazwyczaj układ, no powiedzmy jednokierunkowy, czyli pojazd może do centrali, ale w drugą stronę już ten sygnał nie może być wysyłany. To są też wyzwania technologiczne, które stoją przed tą autonomicznością, o której bardzo się dużo mówi, bo to jest powiązane oczywiście z takim czynnikiem społeczno-ekonomicznym, tak? Mamy coraz mniejszą grupę chętnych osób, aby zostać na przykład kierowcami w takim ruchu miejskim. Oczywiście takie wydarzenie jak pandemia mocno zmieniła sytuację w wielu branżach, ale myślę, że te megatrendy idą w tym samym kierunku
a mianowicie tego, aby w miarę możliwości ograniczać ten czynnik ludzki w wielu obszarach, również w obszarze komunikacji. Autobusy służą do wożenia ludzi i towarów, prawda? Ale może jeszcze jakieś inne funkcje będą temu towarzyszyły. Na przykład, no nie wiem, produkcja energii, na przykład fotowoltaika w szybach. No nie wiem, być może bują w obłokach, a może nie. Absolutnie nie. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, to ona już jest. Pewnie kilkaset metrów obok nas przejeżdża właśnie autobus Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie, który jest wyposażony w fotowoltaikę na dachu. To jest od niedawna nowość, która się pojawiła w autobusach miejskich. Ten system fotowoltaiczny oczywiście wciąż nie jest wystarczająco efektywny, aby napędzać taki autobus elektryczny, ale pozwala na to, żeby wiele komponentów elektrycznych znajdujących się w takim autobusie, na przykład kamery monitoringu, pulpit kierowcy, system informacji pasażerskiej, system biletowe, zasilać w energię pochodzącą ze słońca i tym samym ograniczać zużycie energii ładowanej z sieci. Takie autobusy są jeżdżącym hotspotem, tak? Coraz częściej możemy tam naładować urządzenia mobilne, możemy korzystać z internetu, ale pojawiają się takie efekty, powiedzmy, synergii między tą drogą, która ma dodatkowe funkcje, a pojazdem, ponieważ uczestniczymy w takim projekcie e-drogi, w której są wbudowane stacje ładowania. Znaczy niewidoczne dla pasażera, są wbudowane takie systemy ładujące i autobus przejeżdżający po takiej drodze może się naładować w sposób kontaktowy lub bezkontaktowy. W czasie jazdy. Tak. Zresztą przez pewien czas oferowaliśmy rozwiązanie bezdotykowego ładowania, podobnie jak mamy z tym do czynienia w telefonach komórkowych. Autobus bezdotykowo ładuje się ze stacji ładowania znajdującej się pod drogą, a więc zupełnie nieświadomi pasażerowie nie widzą tego momentu ładowania, nie wiedzą nawet, że bateria się ładuje. Ale to już jest, czy to będzie? To już jest, natomiast efektywność jeszcze w porównaniu do ceny nie była na tyle zadowalająca, aby to rozwiązanie się upowszechniło, ale takie technologiczne rozwiązania też są przewidywane. Autobusy elektryczne mogą być na przykład, mieć dodatkową funkcję magazynów energii. Zazwyczaj mamy do czynienia w wielu systemach energetycznych miasta, kraju z nadwyżką prądu w nocy, kiedy przemysł nie pracuje na pełnych obrotach. Często jakby nie wiadomo, co zrobić z tą nadwyżką energii. Może ją odbierać właśnie autobus lub może ją oddawać do sieci, jeśli jest taka potrzeba. To zresztą się dzieje w wielu trolejbusach, które również dostarczamy do klientów w całej Europie. Ale autobus może być też oczyszczaczem powietrza. Może mieć zamontowane na przykład na swoim dachu urządzenia, które oczyszczają powietrze, którym oddychamy, z wielu szkodliwych cząstek. I poprzez ruch w mieście filtruje to powietrze, którym my oddychamy. A jakby tak teraz powiedzieć jeszcze o tym, co będzie najważniejsze. To jest kilka czynników. Z punktu widzenia producenta taboru autobusowego dla miast teraźniejszości i przyszłości, na pewno istotnym znaczeniem będzie bezemisyjność pojazdu. Na pewno pojemność pasażerska, modułowość. Pojawiają się kwestie Modułowość zapytania. to znaczy? To znaczy, na przykład będzie można łączyć autobusy mniejsze w tak zwanym procesie platoningu, czyli zbliżania się. Platoningu? Tak się nazywa? Tak, z angielska. Zbliżania się tych pojazdów, na przykład łączenia ich w większej całości w momentach nasilenia tego ruchu pasażerskiego, w tych godzinach szczytu, na przykład porannego i popołudniowego. I możliwość rozłączenia tych pojazdów wtedy, kiedy potrzebujemy mniejszej pojemności pasażerskiej, wykorzystując tylko jednego kierowcę. To będzie coraz więcej udogodnień, których pasażerowie będą oczekiwali na pokładzie, jak na przykład właśnie Wi-Fi, ładowarki, możliwość pracy nawet, tak, takiej właśnie zdalnej z pokładu pojazdu. Generalnie myślę, że ten trend zwiększania znaczenia transportu publicznego w tym miksie transportowym w miastach będzie coraz bardziej następować. Obecnie mam do czynienia w wielu europejskich miastach z taką dwustronną potrzebą zmiany, jeśli chodzi o transport i o to, co oferują duże aglomeracje miejskie. Dwustronną mam na myśli, że taką i oddolną, i odgórną. To znaczy z jednej strony liderzy polityczni Unii Europejskiej bardzo duży kładą nacisk na ograniczanie emisji spalin, osiągnięcie tak zwanej neutralności klimatycznej, ograniczanie emisji i to można osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez zmiany w transporcie, również w tym transporcie miejskim i wprowadzanie nowego rodzaju napędów i to się już dzisiaj dzieje. A z drugiej strony to jest oddolna potrzeba właśnie poprawy jakości życia w miastach. Górnolotnie może nazwane, ale po prostu poprawy jakości powietrza, którym oddychamy, obniżania poziomu hałasu. Tutaj mogę przytoczyć taką troszkę anegdotycznie historię, która się wydarzyła w Nowym Jorku ponad 100 lat temu, gdzie radni miasta Nowego Jorku zdecydowali około 100 lat temu, że wszystkie dorożki miejskie i konie po prostu muszą przestać świadczyć usługi, ponieważ ilość zanieczyszczeń w mieście osiągnęła już apogeum i w zasadzie sprawiała, że życie
w centrum Nowego Jorku stawało się bardzo uciążliwe. Ja bym powiedział, że dzisiaj jesteśmy w podobnym etapie, gdzie pod naszymi oknami wciąż jeżdżą pojazdy spalinowe, czyli tam, gdzie żyjemy, gdzie mieszkamy, gdzie śpimy, oddychamy tym powietrzem. I dlatego to się musi zmienić i to się na pewno zmieni. Niebawem te pojazdy będą wyparte przez pojazdy bezemisyjne. Bardzo panu dziękuję. Najczęściej jak włączamy jakieś medium, to mamy zalew złych wiadomości. A tutaj jakoś się okazuje, że to tak nie musi być zawsze. Więc bardzo się cieszę, że pan przekazał te lepsze. Bardzo się cieszę, że mogłem być tutaj przekaźnikiem bardzo. dobrych wiadomości. Bardzo również. dziękuję. Dziękuję. Pan Mateusz Figaszewski, dyrektor do spraw rozwoju elektromobilności w firmie Solaris. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komfort życia jest jedną z największych wartości dla mieszkańców miast. Słowa jednocześnie będące kluczem do zdefiniowania transportu to zero emisji, to jego bezpieczeństwo, niezawodność, możliwość relaksu i odpoczynku w trakcie podróżowania, a także jego szybkość. Transportem przyszłości będzie transport publiczny. Oczywiście w połączeniu z innymi rodzajami transportu, takimi jak rowery czy samochody elektryczne. Saint-Gobain posiada rozwiązania innowacyjne przeszkleń, które umożliwiają redukcję emisji, wagi przeszklenia, hałasu. Mamy także rozwiązania dla projekcji obrazu lub treści na szybach. Jako firma budujemy przyszłość transportu już dzisiaj, rozwijając rozwiązania, które będą podnosić komfort podróżowania. Jednocześnie w pełni świadomi naszej odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest nasza planeta.